Naszym gościem jest dzisiaj pani doktor inżynier Elżbieta Jarosińska, adiunkt dydaktyczny w Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej, certyfikowany trener e-learningu, koordynator tworzenia e-kursów w ramach projektu unijnego, dwukrotna laureatka oraz ubiegłoroczna zwyciężczyni konkursu rektora na utworzenie e-kursu na Politechnice Krakowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor inżynier Jarosińska przedstawi Państwu swój zwycięski kurs Adaptacja miast do zmian klimatu, gospodarka przestrzenna. Kurs, który zgłosiłam do nagrody pana rektora, nosi nazwę Adaptacja miast do zmian klimatu i zaproponowałam ją studentom kierunku gospodarka przestrzenna na semestrze 5. Do współpracy nad tym przedmiotem, z uwagi na to, że to był pierwszy raz prowadzony przedmiot i ujęty w nowym planie studiów dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna 1. stopnia, zaprosiłam praktyków. Tutaj mam na myśli panią doktor inżynier Martę Weber-Siwirską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i państwa wolańskich, którzy już tak zawodowo zajmują się realizacją zielonych dachów, ze Stowarzyszenia Zielone Dachy i portalu tematycznego Zielona Infrastruktura. Zależało mi bardzo, aby ten przedmiot prowadzony po raz pierwszy, żeby tematyka ujęta w tym przedmiocie była jak najbardziej aktualna, co też udało się uzyskać. Na początku kursu zawsze przedstawiam, co student będzie potrafił po takim kursie zrealizować i zapraszam studentów do zapoznania się z jego sylabusem. W sylabusie umieszczam najważniejsze elementy, czyli kto prowadzi kurs, kartę przedmiotu, organizację roku akademickiego. I tutaj to wszystko wyświetla się w takich malutkich okienkach. Przedstawiam też i na to zwracam szczególną uwagę, żeby kryteria zaliczenia kursu były jak najbardziej czytelne dla studentów. Pokazuję organizację roku akademickiego, etykietę, procedury komunikacji, czyli w jaki sposób będziemy się w tym kursie komunikować i też obowiązki studenta i obowiązki prowadzącego, bo uważam, że nie tylko studenci mają obowiązki, ale również ja jako prowadzący też się do czegoś zobowiązuję. W kolejnym module proponuję narzędzia do komunikacji. Ja tutaj zaproponowałam Państwu forum aktualności. Traktuję ją bardziej jako taką tablicę ogłoszeń. Działa to jednokierunkowo, gdzie staram się tylko zamieścić informacje, o których chcę powiadomić studentów. Studenci tutaj nie odpowiadają w tym forum, ale już na forum konsultacyjnym, gdzie są pewne problemowe pytania stawiane, studenci już mogą wchodzić w interakcję. Tutaj po raz pierwszy też zaproponowałam takie forum dyskusyjne na zakończenie kursu. Studenci mieli postawione 3 problemowe pytania. Na te pytania starali się odpowiedzieć, ale zależało mi na tym, żeby to była ich wypowiedź własna. Studenci, tutaj 18 osób, które były na zajęciach, bardzo sobie fajnie poradzili z tym tematem. Uważam, że już studenci na 5. semestrze mają dużo do powiedzenia w różnych kwestiach, na podstawie też poszukiwanych informacji. I też podałam taką ankietę na temat zagadnień przedstawionych na zajęciach. To już jest bardziej ankieta taka dla mnie, żebym wiedziała, w jakim kierunku pójść, żeby modyfikować treści, które przedstawiam na zajęciach i czy ta tematyka spełnia Państwa oczekiwania. Tutaj tylko 6 osób wzięło udział w tej ankiecie, ale to nie chodzi o ilość, tylko bardziej zależało mi na treści, którą Państwo przedstawiali. Bardzo mi się podobało to, że studenci interesowali się tą tematyką, że niektóre osoby do tego stopnia, że chciały nawet zawodowo pracować, pisać pracę dyplomową. Taka jedna praca też powstała. Niektóre osoby zupełnie nie znały tematyki, a po zajęciach same przeczytały jakąś publikację, czy zapoznały się z jakimś aktem prawnym, o którym wcześniej nie wiedziały. W kolejnym module przedstawiam materiały do przedmiotu.
Tutaj pokazuję też w takim okienku literaturę, tak żeby Państwo się mogli z nią zapoznać. Podaję różne materiały, które dotyczą przedmiotu, podaję też filmy wideo i też wykłady w jakiejś takiej już bardziej zintegrowanej postaci, w postaci takich PDF-ów. I materiały do projektu. Uważam, że sercem e-kursu są właśnie są aktywności. Ja tutaj zaproponowałam taką aktywność jak projekt. Podaję zawsze stronę tytułową projektu, podaję też kartę pracy, w jaki sposób będziemy tutaj pracować i co będziemy wykorzystywać, z jakich metod będziemy korzystać. I tutaj zaproponowałam też podział na grupy. Projekt był realizowany w 6 grupach 3-osobowych i też zaproponowałam taką na zaliczenie projekt grupowy, gdzie gdzie ocena z zaliczenia stanowiła 40% oceny końcowej. Tutaj ten projekt był oddawany przez wszystkie osoby, ale dopiero po zatwierdzeniu przez wszystkie 3 osoby w grupie ja mogłam dokonać oceny. Każda z osób dostała informację tutaj zwrotną ode mnie w komentarzach, za co była oceniona, za co jest ocena, a tutaj był podany projekt, który ja mogłam sobie już w systemie ocenić. Dobrze. Projekt był tak ustawiony, że tydzień wcześniej Państwo mogli ten projekt przesłać do wglądu, mogli się z nim zapoznać, tak żeby każdy mógł go ocenić. Na podstawie takiego formularza, który tutaj podałam, były określone kryteria oceny. Ocenialiśmy się, takie 4 elementy były oceniane, brane pod uwagę, jak informacja, rozwiązania, obliczenia i wartość dodana. Wartość dodana to na przykład też sposób czy forma prezentacji. Ocena od 2 do 5 i każdy ze studentów wpisywał swoją ocenę wcześniej przed zajęciami. Później spotykaliśmy się na prezentacji, Państwo prezentowali swoje kursy i oceniali się, mogli te oceny jeszcze troszeczkę zmienić. Na końcu ja zbierałam kartki, wyliczałam ocenę średnią, z tym, że 40% oceny kursu, studentów stanowi 40% oceny studentów i 60% oceny mojej jako prowadzącego stanowiła ocenę końcową z kursu. Dziękuję. Teraz zadam Pani kilka pytań, zarówno związanych z kursem, jak i oczywiście parę ogólnych. Przede wszystkim coś, co odróżnia Pani kurs na tle innych kursów, które znajdują się na platformie, jest wykorzystanie bloków nawigacyjnych. W tym przypadku chodzi oczywiście o bloki HTML. Jaka jest ich rola na tym kursie? Rzeczywiście stosuję bloki HTML w moim kursie i przyznam, że mają taką dwojaką rolę. Niektóre z nich porządkują mi informacje podawane na kursie dla studentów z uwagi na to, żeby ten kurs był czytelniejszy, żeby studenci mogli się łatwiej na tym kursie poruszać, żeby wiedzieli, w którym miejscu i do czego ten kurs służy. Więc to są takie bardziej informacyjne treści, jak na przykład kalendarz, tak, w którym zamieszczam terminy oddawania zadań. Natomiast część z tych bloków stosuję po to, żeby wypełnić kurs, to raz, ale już jeżeli wypełniam to takimi treściami, które mogą dodać w danej tematyce, tak, mogą coś dodać jakiejś wartości takiej w danej tematyce, czyli na przykład filmy, czy na przykład jak się tworzy dane zjawisko, bo być może słowami nie zawsze jestem w stanie to omówić, czy też opowiedzieć studentom, natomiast jeżeli już ktoś nagrał taki film i jest to profesjonalnie pokazane, to uważam, że jest to cenniejsze. Jeśli chodzi o te filmy i ogólnie te bloki, te dodatkowe, są one bardziej jako
poszerzenie tematu, coś dla chętnych, czy jest to taka faktycznie konkretna, elementarna część tego kursu? Nie, to jest coś dodatkowego. Tak, dodatkowego, żeby w momencie, kiedy na przykład słowami nie jestem w stanie dopowiedzieć jakiejś treści, to żeby ten obraz dopełnił ją. E, Jednym z ważniejszych elementów tego kursu jest również zadanie, w tym przypadku praca w grupach, która zakłada również peer assessment, czyli po prostu ocenianie siebie nawzajem. Czy z perspektywy czasu ten element osiągnął efekty, czy też cele, które Pani zakładała? Ciężko mi powiedzieć, czy z perspektywy czasu, dlatego że ten czas był dosyć krótki, kiedy wprowadziłam rzeczywiście taki typ zadania i możliwość oceniania się wzajemnego przez studentów. Stało się to w tamtym roku właśnie dokładnie na tym kursie. Ale rzeczywiście tak, cel został osiągnięty. Uważam, że dobrze jest uczyć studentów i pokazywać im, że ocena, ale nie ocena osoby, tylko ocena zadania, które dana osoba robi, to są różne rzeczy. I dobrze na to zwracać uwagę, że nie oceniamy danej osoby, bo ją lubimy czy nie lubimy, tylko oceniamy zadanie, które wykonała, tak? Wykonała grupa. I to się sprawdziło. To znaczy, ja widzę już, że niektóre osoby mają łatwość w tym. Są też osoby takie, które jeszcze chyba boją się podjąć takie oceny. Więc tutaj akurat ta ocena jest w porządku, bo oceniamy pracę, a nie drugiego człowieka. A jeśli chodzi tak ogólnie troszeczkę, tak wróćmy może do korzeni, co w ogóle zainspirowało Panią do podjęcia tematu e-kursów, czy też e-learningu ogólnie? Bardzo ciekawe pytanie. Odpowiedź też chyba będzie ciekawa. To znaczy, na pewno nie szłam w kierunku e-learningu, znając to pojęcie. Nawet nie znałam definicji, co znaczy e-learning. Myślę, że to był taki moment w moim życiu, kiedy potrzebowałam zmian. To był 2006 rok, tak, dokładnie po doktoracie, kiedy zmęczona pracą doktorską potrzebowałam zmian. I szukałam wtedy jakiegoś takiego akredytowanego kursu, szkolenia. Udało mi się rzeczywiście coś takiego znaleźć, to był e-learning. Powiem szczerze, chyba bardziej poszłam w to, że to jest akredytowane i gdzieś to mnie tak pociągnęło, że jest to sprawdzone. Uznałam, gdzieś intuicyjnie poczułam, że to jest to. I rzeczywiście teraz uważam, że to była jedna z wielu dobrych decyzji życiowych, bo to pociągnęło mnie dalej, tak? Poczułam, że rzeczywiście ja w to weszłam. I ten e-learning bardzo mnie pociągnął. Stał się moją pasją, taką 6-letnią pasją. Poświęciłam temu dużo czasu. Też brałam udział w różnych konferencjach, nawet jakieś artykuły się pojawiły, jakieś publikacje z tego tytułu. Nawet praca jedna magisterska też powstała, stworzenie takiej strony internetowej, na której były opisywane wszelkie metody pomiaru objętości przepływu akurat z mojej branży. I nie wiem, czy odpowiedziałam na całe pytanie. Tak, spokojnie. Skoro już mówimy o e-learningu, to myślę, że też warto zwrócić uwagę na wydarzenia, które działy się przez ostatnie kilka lat. No oczywiście mam tutaj na myśli pandemię. Czy tak personalnie, czy wpłynęło to w jakiś sposób na Pani podejście do nauczania, do tworzenia kursów, do wykorzystywania tych kursów? Z racji uwagi, że no wszyscy tak naprawdę byli zmuszeni albo do przejścia na nauczanie zdalne, albo na nauczanie hybrydowe. Tak. No, ciężki czas, rzeczywiście trudny dla wszystkich, zwłaszcza dla dydaktyków, którzy musieli teraz poprowadzić zajęcia zdalnie, tak, nie spotykając się ze studentem. Przyznam, że dla mnie nie było różnicy. Ja po prostu weszłam w to. Ja zaczęłam zajęcia od pierwszego terminu, tak jak semestr pokazywał, czy tam w momencie, kiedy mieliśmy te zajęcia poprowadzić, dlatego że ja już miałam kursy przygotowane.
I to była tylko taka logistyczna rzecz, żeby sobie to wszystko tak pokierować i tak zaprojektować i tak powiadomić studentów, żeby wiedzieli, w jaki sposób będziemy się teraz ze sobą spotykać w rzeczywistości wirtualnej. To się udało, więc ja naprawdę cieszyłam się, że ja te kursy mam. Tworzę kursy do wszystkich przedmiotów, no bo to mi też ułatwia życie i tą dydaktykę, więc nie miałam, jakoś chyba nie mam tutaj, nie miałam jakiegoś problemu z tą pandemią. Ta pandemia pokazała mi tylko, że i chyba rzeczywiście jeszcze tak wzmocniła taką świadomość, zwiększyła moją świadomość, że jednak warto uczyć się nowych rzeczy, niezależnie czy ona mi się w tym momencie przydaje, czy nie, ale warto inwestować w coś nowego, dlatego że właśnie w takich sytuacjach, których nie przewidzimy, w sytuacjach losowych, jesteśmy w stanie wyciągnąć z tych zasobów naszych to, co wtedy może nam się wydawało takie trochę dziwne, niepotrzebne, a teraz bardzo użyteczne. Nigdy nie wiadomo, co się może przydać. Dokładnie. A jeśli już mówimy o tym tworzeniu kursów, zakładam, że większość kursów jest takie wspomagające do zajęć, do wykładów, nazwijmy to tradycyjnych w sali wykładowej. Czy rozważała Pani stworzenie, czy też korzystanie z kursów, które tak są w pełni e-learningowe, w pełni zdalne, czyli tworzymy kurs, zostawiamy go i studenci po prostu go przechodzą, my ręce trzymamy przy sobie, że tak powiem. Tak, przeszła mi przez myśl taka rzecz. Chciałam stworzyć taki kurs, ale ograniczały mnie przepisy. Dlatego, że akurat wszedł taki przepis, że tylko 60% zajęć może być prowadzona w formie e-learningowej, a 40% na sali. I taki kurs przygotowałam. Chciałam, takie dwa cele miałam. Po pierwsze sprawdzić, jak to w rzeczywistości taki kurs będzie użyteczny, na ile będzie użyteczny. A druga rzecz, no właśnie jak już mam ten e-learning, mam te możliwości, to też z tego skorzystać. Udało się to. Ale jednak ja miałam najczęściej zajęcia na pierwszym semestrze, na pierwszym roku. Uznałam, że to jest młodzież, która przychodzi ze średniej szkoły i dla nich ten kontakt bezpośredni jest bardzo ważny. Więc spotykając się tylko na początku po to, żeby wyjaśnić strukturę i kursu, i zajęć, jak będziemy się spotykać, stwierdziłam, że to, co jest potrzebne, żeby omówić w stacjonarnym sposobie spotykania się, to tak zrobimy. Natomiast to, co mogę dać na kurs, to przerzucę na kurs. Ja oczywiście jestem pasjonatką e-learningu, ale powiem, że jeszcze większą pasjonatką jestem spotkań w realu z drugim człowiekiem. Lubię kontakt z drugim człowiekiem, taki bezpośredni, więc przez e-learning ułatwiam sobie pracę. Natomiast lubię też kontakt taki ze studentem, no i też jest dla mnie ważne, już jak mówimy o dydaktyce, żeby student dostał kompletną wiedzę, żeby wiedział, jak się poruszać, bo często takie niedomówienia też rodzą jakieś problemy później w trakcie. Stąd właśnie w tym kursie, który prezentowała Pani przed chwilą, te sylabusy, reguły, które są zawarte na jego początku. Tak. Od razu student otwiera kurs, pierwsza rzecz, którą widzi, to co będzie się działo na tym kursie, co musi wiedzieć, co osiągnie po zdobyciu tego kursu, więc tak jak już Pani powiedziała, właśnie od razu wszystko wie, jest gotowy, co go czeka tak naprawdę w trakcie zajęć. Tak. Sylabus bardzo porządkuje kurs, bardzo porządkuje. Często miałam też takie uwagi od studentów, że bardzo dobrze, że wszystko jest wiadomo, że nie trzeba się dopytywać, bo wszystko jest klarowne. I dla mnie też jest to ważne, żebym ja ze studentem się dobrze porozumiewała, dobrze informowała we właściwy sposób, żeby treści też, które przekazuję, były czytelne. A tak z racji tego, że już wspomnieliśmy troszeczkę uczelnię, czy tak w ogólnym podejściu do e-learningu, do e-kursów na całej Politechnice, czy jest coś, co chciałaby Pani zmienić? Jeśli tak, to oczywiście co? Zmienić.
Może zasugerować, bo myślę, że e-learning dobrze tutaj działa na Politechnice, zwłaszcza jeżeli są osoby, które chcą z niego korzystać i widzą w tym wartość. Myślę, po ostatnim konkursie, myślę, że mogłabym mieć taką sugestię, żeby kursy, żeby nie trzymać się sztywno aktywności, które są przewidziane w kursie i ze wszystkich korzystać, tylko bardziej wybierać te aktywności, które są adekwatne i przyniosą największą wartość i korzyść studentom na danym przedmiocie z uwagi na specyfikę tego przedmiotu. Bo też jesteśmy uczelnią techniczną, na różnych wydziałach funkcjonujemy troszeczkę inaczej, są inne przedmioty, więc też te same aktywności mogą się nie sprawdzić, prawda? Więc to jest taka moja sugestia i moje spostrzeżenie też, że większy dobór, tak, żeby się nie trzymać tych aktywności sztywno i też, żeby nie przesadzić z tymi aktywnościami w kursach, żeby też nie przeładować tej młodzieży, tak, bo też musimy patrzeć, że oni nie mają tylko naszego przedmiotu do zrealizowania, ale też jeszcze wiele innych. Młodzieży i też w sumie samych kursów, no bo Tak, jeśli damy tak. dosłownie wszystkie aktywności, wszystkie zasoby, które są dla nas dostępne, no to będziemy mieli po prostu jedną wielką listę Dokładnie. różnego rodzaju materiałów, różnego rodzaju Tak. zasobów, które niekoniecznie, tak jak już Pani wspomniała, będą ze sobą współgrały, czy też miały sens w kontekście przedmiotu. Tak, no i mogą nie przynieść spodziewanego efektu. To teraz jeszcze tak na koniec takie pytanie troszeczkę odchodzące już tutaj od tematyki tego kursu, od tematyki e-learningu. Ciężko nie zauważyć, że jest Pani kwalifikowanym konsultantem i mentorem kryzysowym. Czy to miało jakieś odbicie, wpływ na Pani pracę ze studentami, czy też nauczanie ogólnie? No powiem, że to jest taka świeża rzecz, bo też w pandemii takie kwalifikacje nabyłam, ale pomagają mi, bo może to nie jest tak, że pomagały, tylko to jest taka rzecz, która pomaga mi, wiedza, którą zdobyłam na tych szkoleniach, pomaga mi zauważyć pewne symptomy, pewne problemy. Ja staram się mieć kontakt ze studentami na zajęciach, rozmawiam z nimi, zawsze ich pytam, jak się czują na początku zajęć. I to już odpowiedź na to pytanie już mi daje pewien obraz młodzieży, z którą mi przyjdzie na tych zajęciach pracować. Więc ja też staram się tak poprowadzić te zajęcia, żeby ich i zmotywować, i pokazać, że te zajęcia mogą być fajne, mogą być ciekawe, oczywiście wymagając, bo to chodzi mi tutaj o partnerstwo, a nie koleżeństwo, ale to może się odbywać w bardzo fajnej, takiej przyjaznej atmosferze. Myślę, że młodzież wtedy jest bardziej otwarta do rozmów. Czasami przemycam, zdarza mi się, coraz częściej łapię się na tym, że przemycam różne takie treści, które myślę, że mogą też troszeczkę zwiększać świadomość studentów. Może im w tym też mogę pomóc, żeby coś zrozumieć, coś przemycić, jakąś swoją historią, gdzie też do jakiejś słabości swojej się mogę przyznać. I to też widzę, że taka większa jest otwartość studentów, że nie boją się też powiedzieć, że coś im nie wychodzi, że ktoś się tam gdzieś zgubił, no to szukamy tej osoby, więc to jest też takie dosyć w takiej atmosferze bardzo przyjaznej, partnerskiej, ale takiej luźniejszej, tak? Lepiej się pracuje. Myślę, że obu stronom. Pani Elżbieto, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za poświęcony nam czas, za odpowiedź na nasze pytania i chcielibyśmy również życzyć Pani jeszcze więcej sukcesów, niekoniecznie już tutaj oczywiście związanych z e-learningiem. Dziękuję bardzo. Ślicznie.